Witam Państwa serdecznie na wystawie Pomniki oporu – sztuka wobec powstania w getcie warszawskim 1943–1956. Otwarcie wystawy towarzyszyło obchodom 80. rocznicy wybuchu powstania. Przywołujemy inicjatywy, wysiłki i determinację powojennej społeczności żydowskiej pragnącej oddać hołd bojownikom i zamordowanym mieszkańcom getta. W okresie, który obejmuje wystawa od 1943 do 1956 roku, wiedza o tragedii getta warszawskiego dopiero się rodzi, a żadne formy obrazowania zagłady nie są jeszcze ustalone. Obok świadectw ocalałych, badań naukowych i uroczystości rocznicowych, także sztuka w unikalny dla siebie sposób usiłowała przedstawić to, czego tak naprawdę nie da się adekwatnie wyobrazić. Eksponujemy ją jako pełnoprawne źródło historyczne do studiów nad pamięcią o wojnie, zagładzie i samym powstaniu. Pomniki oporu odnoszą się zatem nie tylko do powstańców, lecz także do pierwszego pokolenia tych, którzy ich upamiętniali. Od unikalnych świadectw artystycznych oraz tuż powojennych obrazów ruin i zgliszcz przechodzimy przez pierwsze obchody, pomniki, plakaty rocznicowe, aż do monumentalnych płócien socrealistycznych, które wydobywamy z niepamięci. Pomniki oporu to największa i jak dotąd najbardziej zróżnicowana prezentacja sztuki o powstaniu w getcie warszawskim, rozpięta między wojną a początkami odwilży. Artystycznych świadectw powstania w getcie warszawskim zachowało się zaledwie kilka. Należą do nich 3 prace, które prezentujemy tutaj jako preludium do wystawy. 2 rysunki Haliny Ołomuckiej, która w chwili wybuchu powstania znajdowała się w getcie, oraz 1 praca Stanisława Tomaszewskiego, łącznika AK z gettem. Te przejmujące obrazy stanowią kontrapunkt dla całej późniejszej twórczości poświęconej powstaniu, której autorzy z nielicznymi wyjątkami nigdy nie doświadczyli getta. Nie mając w sobie nic pomnikowości, w sposób niedościgły i zarazem bolesny upamiętniają mieszkańców dzielnicy zamkniętej, ich śmierć, istnienie i odwagę mimo wszystko. Zestawiamy je z wyidealizowanym, socrealistycznym portretem Mordechaja Anielewicza z czasu, gdy stalinizm osiągnął swe apogeum. Tą symboliczną klamrą spinamy całe bogactwo postaw, estetyk, źródeł wizualnych i przedstawień wyeksponowanych w sali głównej naszej ekspozycji. Wieści o bohaterskim oporze mieszkańców getta szybko obiegły świat. Z uwagą śledzili je artyści żydowscy, którzy podczas wojny znajdowali się poza terenami okupowanymi przez Niemców. Większość z nich miała polskie korzenie i utrzymywała żywe związki z krajem. Wszyscy tu i teraz chcieli zamanifestować solidarność z walczącym gettem, z krewnymi i bliskimi ginącymi w kraju. Ich prace prezentowały różne estetyki i nastroje, od stonowanych do ekspresywnych czy wręcz alarmistycznych. Różnica między bojowcami a ludnością cywilną często się w nich zaciera, gdyż wiedza o przebiegu powstania była wciąż niewielka. Trzeba podkreślić, że w ZSRR, inaczej niż w Palestynie czy USA, swobodne wyrażanie swojego stosunku do powstania i sprawy żydowskiej było niemożliwe. O wszystkim decydowały komunistyczne władze. Bezpośrednio po wojnie ruiny getta były dla ocalałych symbolem nie tylko zagłady żydowskiej Warszawy, lecz także całego narodu. Dzielnicę północną miasta zastąpiła sięgająca po horyzont pustynia gruzów. Wszechobecne ruiny w naturalny sposób stały się tematem, który przyciągał artystów i do którego odwoływali się w swoich pracach. Powstały wtedy słynne cykle, takie jak Kamienie krzyczą Bronisława Wojciecha Linkę, który antropomorfizuje gruzy miasta, nadając im ludzką postać, lub cykl kolaży Władysława Strzemińskiego Moim przyjaciołom Żydom, do którego wykorzystuje nazistowskie zdjęcia. Do jednej z prac tego cyklu, zatytułowanej Ruinami zburzonych oczodołów, Strzemiński wybiera fotografię wykonaną w 1943 roku podczas przeszukiwania ruin getta. O nieco innym charakterze cykle prac tworzą również Tadeusz Kulisiewicz i Henryk Hechtkopf. Obaj rysują delikatne szkice przedstawiające to, co pozostało z warszawskiego getta. Przelewają na papier bolesną panoramę zniszczeń, akcentując pustkę i dramatyzm tego pejzażu. Na ich pracach nie pojawiają się ludzie. Nie ma ich również na zdjęciach z tego samego okresu fotografików, takich jak Alfred Funkiewicz czy Maria Chrząszczowa. Tuż po wojnie zrujnowane getto stanowiło wielki, wszechogarniający i przejmujący pomnik. A te pierwsze reprezentacje zburzonego miasta były twórczością podyktowaną potrzebą upamiętnienia katastrofy, która dotknęła getto i jego mieszkańców.
Pierwsze obchody rocznic powstania w getcie warszawskim były organizowane tuż po wojnie przez Centralny Komitet Żydów w Polsce. Pielęgnowanie pamięci o powstaniu stanowiło ważny punkt dla powojennej społeczności żydowskiej, a także istotny element budowania pamięci o zagładzie. Pracami związanymi z upamiętnieniem opiekował się Wydział Kultury i Propagandy, jeden z oddziałów powołanych w CKŻP. W programie obchodów były akademie ku czci bojowników, pochody lub uroczystości nadawania różnym instytucjom imienia Mordechaja Anielewicza. Ale centralnym wydarzeniem był marsz. Pochód odbywał się pośród morza gruzów i zgliszcz getta i kończył się przy nieistniejącym już budynku Koszer Wołyńskich u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza, kiedyś Gęsiej. Prezentowane na wystawie fotografie i kroniki filmowe ukazują tłumy ludzi, którzy zjeżdżali się do Warszawy na te uroczystości. Przyjeżdżały delegacje z całej Polski i z zagranicy, m.in. przedstawiciele partii politycznych lub organizacji młodzieżowych. Podczas obchodów odsłonięto również dwa pomniki. Pierwszy w 1946, a drugi, zwany Pomnikiem Bohaterów Getta, w 1948. Na wystawie pokazujemy zdjęcia i nagrania, ale także afisze informacyjne, plakaty, znaczki pocztowe, zaproszenia na uroczystości i inne dokumenty ilustrujące olbrzymi wysiłek włożony w upamiętnienie powstania w getcie w tych pierwszych powojennych latach. Obchody rocznic wspierały na duchu i umożliwiały wspólnotowe przeżywanie żałoby w czasach, gdy panowała, jak nazwał to Marcin Zaręba, wielka trwoga. Żydowski Instytut Historyczny został założony 1 października 1947 roku w wyniku przekształcenia z Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, która działała przy CKŻP. Od tego momentu pełni kluczową funkcję jako archiwum i ośrodek badań nad zagładą. Po pierwszym roku działalności otwarto w siedzibie Żichu Muzeum Martyrologii i Walki. Było to pierwsze żydowskie muzeum w powojennej Polsce. Na dzień wernisażu wyznaczano 18 kwietnia 1948 roku, włączając tym samym otwarcie wystawy w dwudniowy program obchodów 5. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Na przygotowanej wówczas ekspozycji pokazywano obiekty pochodzące z obozów i gett, a także urny z prochami zamordowanych. Ważnym obiektem na wystawie była również starannie wykonana makieta bunkra żydowskiej organizacji bojowej z ulicy Miłej 18, w którym 8 maja 1943 roku zginęło około 100 bojowców. W 1947 i 1948 roku dwie bardzo ważne instytucje dla powojennej społeczności żydowskiej w Polsce, czyli Centralny Komitet Żydów w Polsce i Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych, zorganizowało dwa pozornie nieznaczące, ale jednak bardzo ważne konkursy. Konkursy na plakaty rocznicowe dotyczące powstania w getcie warszawskim. Konkursy te miały za zadanie pielęgnować żywą pamięć o powstaniu, ale także, co równie ważne, były formą dyskretnego, ale kluczowego jednak w trudnych powojennych warunkach wsparcia materialnego dla nagrodzonych. Marta Kapełuś znalazła dokumenty, które pozwoliły zidentyfikować anonimowe dotąd projekty z ich twórcami. Fakt ten oświetla nam bardzo ważne znaczenia. Przekonuje bowiem, że te dwa konkursy na plakaty rocznicowe nie były wcale jakimś hermetycznym wydarzeniem, ważnym tylko wewnątrz środowiska żydowskiego. Przeciwnie, okazuje się, że w konkursach brali udział zarówno ważni artyści żydowscy albo polsko-żydowscy, jak i wiodący artyści, graficy, ilustratorzy polscy. Z jednej strony mamy tu więc unikalny projekt takiej artystki jak Judyta Sobel, która była wybitną uczennicą Władysława Strzemińskiego. Z drugiej zaś strony mamy chociażby wspólną pracę Konrada Nałęckiego i Andrzeja Wajdy. Mamy także pracę Tadeusza Gronowskiego i Eryka Lipińskiego, ważnych grafików i ilustratorów w latach 40. i 50. Warto zwrócić uwagę, że w tej magmie zgłoszeń mamy wiele prac naprawdę wybitnych, które operują bardzo zróżnicowaną formą. Z jednej strony to jest taka dosyć konwencjonalna figuracja, która pokazuje nam martyrologiczną wizję pamięci o powstaniu. Z drugiej zaś strony mamy
takie prace, które w bardzo udany sposób łączą programowe hasła ze świeżą, syntetyczną, nowoczesną formą. Są to wszystko plakaty ze zbiorów Żich, są rzadko pokazywane, ale na pewno warto oświetlić je w historii sztuki i przyjrzeć się im ze zdecydowanie większą uwagą. Na naszej wystawie pokazujemy inne, słabo zbadane oblicze przeszłości i zdecydowanie wychodzimy poza kanon podręcznikowej historii sztuki. Koronnym przykładem tego dążenia jest dział zapomniany socrealizm, który jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ na 10. okrągłą rocznicę powstania w getcie warszawskim Żich zorganizował ważną, dużą wystawę, która w dużej mierze pokazywała monumentalne prace malarskie. Te płótna przez wiele, wiele lat były skrywane w magazynach Żychu, tymczasem my chcemy je wydobyć i pokazać jako obiekty, których się nie wstydzimy, ale jako obiekty, które są cenne, są cennym źródłem historycznym i czymś, co zasługuje na naszą uwagę, troskę i zadawanie pytań, czym one w istocie są. Takim kluczem, który, jak mamy nadzieję, jest szansą na spojrzenie na nie w inny, świeży sposób, to relacja między monumentalnymi, pompatycznymi płótnami a fotografiami, głównie w zasadzie niemal wyłącznie fotografiami nazistowskimi, które służyły za wzór, inspiracja do tych obrazów. Takim ważnym dokumentem jest album Zagłada żydostwa polskiego, który ukazał się już w 1945 roku, ale taką ważniejszą jednak matrycą wizualnej pamięci o getcie i powstaniu jest raport Jurgena Stropa, raport z likwidacji getta warszawskiego, który zawierał także ponad 50 zdjęć. One okazały się kluczowe, ponieważ były podstawą społecznych wyobrażeń o tym, jak wyglądało życie w getcie i jak wyglądała powstańcza walka, ale te fotografie stały się także czymś więcej, bo stały się takim bardzo plastycznym tworzywem i podstawą dla artystów, którzy właśnie tworzyli te płótna. Te obrazy mówią nam coś ważnego, mówią nam, jak pomimo wszystko dzięki nim pamięć o powstaniu pozostawała na powierzchni, cyrkulowała w społecznym obiegu wiedzy w apogeum stalinizmu.